Afganistan jest krajem, w którym wojna trwała blisko 50 lat. Na początku walka z Sowietami, później z Amerykanami. Jednym z najbardziej ikonicznych rodzajów broni używanych w Afganistanie jest karabin automatyczny AK-47, znany również jako Kałasznikow. Obecnie problem dostępu do broni w Afganistanie pozostaje ważnym zagadnieniem związanym z bezpieczeństwem i stabilnością tego kraju. Miejscowi twierdzą, że nie da się legalnie kupić broni bez zezwolenia. Jak to działa na czarnym rynku? Tego nie wiem. Siemanko, siemanko, rozpoczynamy kolejny dzień. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Jalalabad, czyli w miejscowości, gdzie mieszkał i gdzie w pobliskich górach ukrywał się Bin Laden. Jesteśmy tutaj jeden dzień. Teraz idziemy właśnie pozwiedzać, idziemy do ciekawego miejsca. Zobaczymy, czy nas tam wpuszczą. Idziemy do targu, na targi, gdzie sprzedają broń. Zobaczyć, później pochodzić gdzieś, a później się pakujemy do fury, wracamy do Kabulu. Sorry, musiałem zobaczyć ten łówek. Wracamy do Kabulu i pojedziemy jeszcze jednak do jednego miasta jutro, żeby coś zobaczyć jeszcze więcej. Także świetne. Na początku pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję. Rozwijamy razem ten kanał. To jest takie docenienie mojego wysiłku. Dzięki wielkie i oglądaj dalej. Idziemy rikszą. Podobno bardzo tanie tu są, także zaraz zobaczę. Jeździmy właśnie na targ z bronią. Just explain that it's not for real guns. Tak, tylko żebyście wiedzieli, że to jest na polowania, na przykład to możecie tam zobaczyć typowo właśnie, że tutaj większość takich jest właśnie do polowań i tutaj możecie zobaczyć. Nie widziałem tu jeszcze w żadnym sklepie, żeście mogli kupić kałaszniko, coś takiego. To jest shotgun na przykład, Teraz już tak właśnie nie wygląda podobno jak wcześniej to było. Dużo się zmieniło, dużo zasad. Taki sprzęcior. Ale to jest tylko jedyny, który taki tutaj widziałem, reszta to jest typowo taka do polowań. Patrzcie, takie właśnie na polowania możecie kupić za $50 mniej więcej. How much? 13,000 for security guards. 13,000 to jest $200, yeah? Yeah, $200. Tak, to jest dla, jak ktoś jest ochroniarzem właśnie, na przykład jakiejś restauracji albo gdzieś, to $200. This one how much? 8,500. It's more than $100, yeah? Just explain that these are for security guards. Yeah. And if you do not own a license of a business, you cannot buy this. For every gun you need license here, yes? For every gun. Yes. It's not like, and you can buy it only if you are the guard or... Yeah, for the guard, for your security. Yes. It's not like that everyone can buy the gun. Okay. Like how the people in the West think. Many people think it is, yes. It's not true, yeah? No i oczywiście jak przyszliśmy, to chłopak nas zaprosił na herbatę. I say about this, now we have to drink tea. Tak to wygląda właśnie, że jak przyjeżdżacie, no to przychodzicie, pogadacie, a zaraz dostajecie zaproszenie na herbatę. Herbatka jest. For me just half, okay? Ja to chcę pół, bo wszędzie się pije tą herbatę, później cały czas się sikać. Trochę pogadaliśmy tu z chłopakami. Fajnie. Tutaj właśnie w tradycji tak jest, że jak gość przychodzi, to właśnie wszyscy go częstują zieloną herbatą. To jest po prostu taki wyraz szacunku. A waszą odpowiedzią powinno być to, że się po prostu jej napijecie. I to wtedy jest po dwóch stronach dobrze. Dobra, wybijamy już z powrotem, trochę jeszcze pojedziemy naokoło. Wiecie, nie chciałem tam wszędzie nagrywać, bo nie każdy tam chciał, żeby było nagrywane. Także tyle, ile nam tam chłopak z ojca nas zaprosił na herbatę. To właśnie nagraliśmy, pogadaliśmy trochę. I to naprawdę nie wygląda tak, jak myślicie, że wszędzie można kupić broń, wszędzie można ją dostać i sobie iść postrzelać, bo zdecydowanie tak nie jest, albo po prostu tak mi mówią. Dobra, ruszamy dalej. Where are we going now? To the tomb of the King Amanullah. Okay. Who got us independence. Okay.
Okej. Understand? Dobra, właśnie trzeba było znowu odłożyć, bo talibowie byli, także tam nie można nagrywać. No i zaraz porozmawiamy trochę o tym, o co chodziło z tym odzyskaniem niepodległości tutaj przez Afganistan. Jak tak naprawdę ten naród, znaczy ten kraj nigdy nie był pod władaniem nikogo, nie był nigdy skolonizowany. What is this? This is the tomb of King Amanullah. Ah, this. Yeah. Okay. Now we can say something about this independence here. It was 1919. Actually, we have fought 3 wars with Britain. Like, we have never been colonized by anyone, not by British, not by Soviets, and not by Americans. Like, for the last time we fought against them in 1990, and we got our foreign politics, like our foreign policy. We got it in our hands, and we expelled the British troops from here, and many British troops were killed, and as well as many Afghans were martyred in these wars. Okay. So the name of that king was King Amanullah Khan. He was really a modern king. He built, for the first time, he built schools for the girls. He built roads, universities, air force. Like, he wanted Afghanistan to be a developed country. Yes. From this king, they start to be called this name, like the city Jalalabad, or the different? No, different. Because yesterday different, you told me about this. no. Why this? He was like the other king was like maybe 600 years ago. Ah, okay. 600 years ago. His name was Jalaluddin Akbar. Jalaluddin. Jalaluddin Akbar. He was like a Mughal king. Uh-huh. A Mughal king from a Mughal dynasty. A king from Mughal dynasty. Okay, my mistake, yeah. Yeah. Bo wczoraj właśnie Mohamed opowiadał mi o tym, dlaczego to miasto nazywa się Jalalabad. Że to nie wzięło się znikąd, tylko po prostu od króla. Tak jak się król nazywał, trochę to było zmienione i teraz jest Jalalabad. Przed chwilą, jak pogadaliśmy tam w sklepie z chłopakami, to bardzo byli zadowoleni, że przyjechałem do Afganistanu. Mówią, że to jest fajne, jak przyjeżdżają tutaj turyści, bo no wiadomo, nie zdarzy się to często. Także to było fajne i że wiecie, że nie ma, że oni powiedzieli, że nie ma się czego bać, że można tu przyjeżdżać. No. A ja uważam, że tutaj trzeba się brać tylko jednych rzeczy, ale raczej jednych ludzi, a reszta jest w porządku, naprawdę. Patrzcie, przyszliśmy teraz do parku, właśnie, gdzie ludzie sobie chillują, czytają na telefonach, coś robią. Relaksik. Potem się chłopak coś uczy, albo sobie czyta. Pomarańczki rosną. Orange. Są takie korki, że po prostu szok. Riksza koło rikszy i się jechać nie da. Pamiętajcie, że tutaj nie ma w ogóle jakichś linii namalowanych albo coś. Tu się po prostu jedzie. To są zasady bez zasad po prostu. Teraz siedzę tutaj z chłopakami, trochę pogadaliśmy. Akurat mają kałasza, tylko mają dlatego, że mają jeden chłopak ma z nich licencję, bo normalnie nie możecie tutaj sobie tak po prostu mieć przy sobie broni. AK-47 to konstrukcja radzieckiego inżyniera Michaiła Kałasznikowa, którą zaprezentowano po raz pierwszy w 1947 roku. Karabin ten stał się jednym z najbardziej rozpowszechnionych i wpływowych modeli broni na świecie ze względu na swoją niezawodność i prostotę obsługi. Był używany przez wiele różnych stron konfliktu w Afganistanie. Karabin ten uśmiercił więcej osób niż najcięższe epidemie. Sam Michaił twierdził, że żałował wyprodukowania tej broni. Wróciliśmy do hotelu. Siedzieli to tacy goście. Właśnie widzieliśmy, że koło stoliku mają kołasza położonego. Tacy na takich bardzo eleganckich panów wyglądali. No i podeszłem do nich, wiecie, pogadać sobie. Zaprosili mnie oczywiście, powiedzieli, że jak wrócę do Kabulu, że jestem do nich zaproszony, żeby przyjechać na kolację, napić się z nimi, porozmawiać, bo tak naprawdę fajnie się gadało. Okazało się, że są biznesmenami, po prostu mają swoje sklepy ze złotem w Kabulu. No i fajnie dali mi właśnie. Mówię, a mogę sobie zrobić zdjęcie z kałaszem? Mówię, nie ma problemu. I właśnie powiedzieli, że to tylko jest, wiecie, że tylko ten jeden ochroniarz z nich miał to, że to było typowo dla ich ochrony, oczywiście. No wiadomo, jak handlują złotem, to się wcale nie dziwię.
ale niesamowicie mili byli, naprawdę. Pytali się, co tutaj robię, jak mi się podoba, jak jedzenie mi smakuje, jakie mam dalsze plany i tak dalej. Fajna interakcja taka była. No teraz się pakujemy i zbieramy się na jakąś wieś. Zobaczyć jeszcze, jak się żyje tutaj na wsi, w górach. Dobra, wy już w samochodzie spakowani. Ruszamy w stronę Kabulu. Na wiochę jednego, na wieś jakąś pojedziemy jutro. No i dzisiaj w Kabulu jeszcze porobimy. Jutro rano o 7 wyjazd do Bamian. Czyli do miejsca, które po prostu jest cudowne. Piękne jezioro, piękny kolor. Z tym, że zimno teraz tam jest. Ale trudno, jeden dzień dam radę. A bardzo chcę zobaczyć to miejsce. No ogólnie jak spędziłem czas w tym mieście. Wczorajszy dzień, wiadomo, ale wczorajszy dzień źle się czułem. Czułem niepokój cały dzień. Czułem tak, jakby coś się złego zbliżało, ale to było tylko w mojej głowie po prostu. Ale w sumie chłopak, którym jestem, to samo mówił, że on też jakoś tak dziwnie czuł. Dziwne miało takie uczucie, także to coś tam było w powietrzu, coś wisiało. Ale dzisiaj jest wszystko dobrze, jest super dzień, fajnie go zaczęliśmy. No, teraz nas czeka 3 godziny trasy i to takie wiecie, no oni tu tak jeżdżą, że to jest szok, także już powiedziałem, żeśmy dzisiaj jechali trochę wolniej, że nigdzie nam się nie śpieszy, bo tak naprawdę dzisiaj już jak dojedziemy do Kabulu, no to tam już zostaniemy. Dziś może na miasto po prostu wyjdziemy na chwilę, chociaż tam już i tak zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. No zobaczymy, może mamy coś jeszcze wymyślić fajnego na dzisiaj, żeby pokazać. No i to Bamian to wyszło tak, w sumie siedzieliśmy przy śniadaniu. I mówię, że jeden Polak właśnie mi pisał, że tam jedzie, bo odezwał się jeden Polak do mnie, że tutaj akurat też jest, że wczoraj z Pakistanu przejechał przez granicę. Nie wiem w sumie gdzie jedzie, chciałbym się z nim spotkać, porozmawiać. Fajne by to było. I może się z nim spotka właśnie w tym Bamian, może się uda. Zobaczymy. Dzisiaj 4. dzień, zaczął się dobrze i oby taki był cały. Śpią na dachu. Dobre to było. Spali sobie normalnie na dachu, na bagażniku, jakby nigdy nic. Odważnie. My wjeżdżamy w piękne rejony. W ogóle przed chwilą ciężarówka tak zajechała, że trzeba było z piskiem hamować. Niewiele brakło. Ale nie z naszej winy, absolutnie. Zatrzymaliśmy się właśnie teraz. Trzeba było skorzystać i właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że ta droga właśnie... No! Dobry! Było sikać właśnie, że go nagrywam. Rozmawialiśmy na ten temat, że ta droga jest właśnie bardzo niebezpieczna, że to jest bardzo dużo wypadków. Po pierwsze, że ludzie jeżdżą jak szaleni, po drugie kamienie spadają. And when is the worst time? When it's raining, raining. No, jak popada, to już podobno jest w ogóle masakra. Dobra, jedziemy dalej. Ale to tak samo jak mówiłem wam na przykład, jak było przez Karakorum Highway, jak się jechało, to podobno ta droga tutaj jest jeszcze bardziej taka niebezpieczna ze względu na to, że tu bardzo, bardzo dużo samochodów jeździ, ciężarówek i tak dalej. No bo to jest taka droga, wiecie, która łączy Kabul z Jalalabad i z Peshawar. Ta droga już prowadzi właśnie do Pakistanu, że wiecie, dużo towarów wtedy przejeżdża i tak dalej. Ja wiem, że przez Karakorum Highway też dużo przejeżdża, no bo oczywiście to jest trasa, która łączy Islamabad tak jakby, wiecie, z Chinami, tak w ogóle tam, wiecie, połączeniem z Chin jest, bo tam jest granica chińska. No ale chłopaki twierdzą, że ta tutaj jest bardziej niebezpiecznie.
Zatrzymaliśmy się coś kupić do picia w lokalnym sklepiku. Widzieliśmy 2 razy kobietę, po prostu siedziała na środku. Oczywiście cała, wiecie, w górce i tak dalej. Z małym dzieckiem na środku drogi. Także brawo, po prostu. Strasznie niebezpieczne. No i wjeżdżamy do Kabulu. Dobra, wróciliśmy teraz do Kabulu. Zaraz jedziemy coś tam przekosić, pewnie Kabuli Pala, czyli to, co tu jest najlepsze. Ale jesteśmy w tym samym hotelu, czyli Kabul City Walk, ale pokażę wam, jaki mi dzisiaj pokój dali. Sztosik. Patrzcie. Tutaj mam taką miejscóweczkę do posiedzenia. Lodóweczka. Te łóżeczka, salon, telewizor. No i patrzcie, co w łazience. Cyk, wanna z hydromasażem. Podoba mi się to, podoba. Idziemy już coś zjeść z chłopakami. Czekamy na tej samej dzielnicy, oczywiście jestem, co byłem w Nowym Kabulu. No i tutaj naprawdę jest dobrze. Dobrze tu wygląda. Tak bardziej nowocześnie. I czysto. No. Te śmieci tutaj to nie ma co patrzeć, bo to sprzątają akurat. Ale jest dobrze. Przyszliśmy już na obiad. Rosołek od razu dostaliśmy. Ale gorący. No i czekamy na ten pyszny ryż i to mięsko. Powiem wam, że zatem to będzie tęsknię, bo to naprawdę jest tak dobre. Jak gdzieś będę widział jakąś afgańską restaurację gdzieś indziej na świecie, to na pewno nieraz wejdę, żeby sobie to zjeść. Jest naprawdę pyszne. No, jedzonko już jest. Wielka porcja, ale to na nas 3 dam radę. Ale tu się chodzi. Przechodzicie przez drogę, to idziecie środkiem ronda po prostu między samochodami i wyrąbane. się dziwi, że w pierwszy dzień mi auto przejechało po nodze. Dobra, jedziemy teraz jeszcze z Mohamedem na 2 miejscówki jakieś zobaczyć. Mamy jeszcze trochę czasu, także powiedział, że dziś mnie tam jeszcze zabierze. Żebym sobie zobaczył, bo tak naprawdę już więcej okazji Kabulu nie będzie okazji, żeby zobaczyć Kabul więcej, ponieważ jutro o 7 rano ruszamy do Bamian. A tam wiecie, tam mamy 5 godzin drogi, żeby dojechać. Zostaniemy tam na drugi dzień, trzeba już wracać znowu, to 5 godzin, bo już będę wylatywał z Afganistanu. Lecę dalej, lecę do RPA, tam już w Kapsztadzie Polo na mnie czeka. Powiem wam, że tutaj naprawdę trzeba być dobrym kierowcą i to dobrym kierowcą nie przestrzegającym oczywiście żadnych zasad, ale jednak zasady to tutaj, żeby tutaj jeździć, bo byle kto nie da sobie rady, nie ma szans. Tu po prostu samochody z każdej strony wyjeżdżają, nikt nie przestrzega, w ogóle nie ma żadnych linii na drogach. Na rondach stoi czasem policja, to taka traffic police, how say, traffic police, or no coś takiego, która tam wiecie, trochę kieruje tym ruchem, ale i tak w większości to każdy jedzie jak mu się podoba, no. Ale jak na razie ten to 4. dzień, a widzieliśmy tylko na trasie 1 stłuczkę, a na mieście nie widziałem jeszcze nigdy, znaczy żadnej. Właśnie spotkaliśmy pierwszego turystę, jakiego tutaj widzę od 4 dni. Chłopak z Włoch. A jutro może Polaka spotkam, bo już z nim gadałem, że on tutaj jest gdzieś, znaczy nie tu, tylko w tym Baniam. Może się z nim spotkam, jak dobrze wyjdzie. Spotkaliśmy kolejnego chłopaka z Chorwacji. Z Chorwacji. Jeszcze się śmieję się zaraz, że mówię Chorwacji. No naprawdę, no. Jestem zaskoczony. Tutaj jest ta flaga, to jest największa flaga. This is the biggest flag in all Afghanistan, yeah? All Afghanistan. It was built by India. O, wow. Ważna sprawa, żebyście wiedzieli.
Tak teraz wygląda flaga Afganistanu. Tamta jest nieoficjalna, teraz to jest oficjalna właśnie przez talibów uznana. To jest po prostu chyba najlepsze miejsce, żeby spotykać turystów. Teraz przyszła znowu kolejna grupa jakaś turystów. Wcześniej była typowo z Europy, byli z Chorwacji, z Niemiec, z Włoch, z Norwegii. I w sumie to tyle, z którymi gadałem. No. A wcześniej przez 4 dni nie widziałem kompletnie nikogo. Taki widok tutaj z góry. Hello. Hello, hello. Piękny golden hour się zrobił. I'm very surprised, bro. I'm very surprised too. So many people not from here. Tutaj są jacyś zagraniczni. Tam. Kto by się spodziewał, że tu tyle ludzi będzie. Pogadałem właśnie przed chwilą. Czekajcie, muszę ukryć. Dobra, okej. Pogadałem przed chwilą właśnie z panem z Hongkongu. Mieszka w Hongkongu, ale jest... From Germany, Hong Kong, Switzerland, Norway, England, Italy, Spain, Spain. Croatia. Oh, another tourist. Canada. Oh, hello. Nice to meet you, man. Wow. I've been here for 1 month. I porozmawiałem właśnie z nimi. Te falo było w Polsce. Jak powiedziałem, że jestem z Polski, to mówili, że w Polsce bardzo mili ludzie żyją, że byli bardzo dobrze traktowani i tak dalej. Szczególnie pan, który był z Tajwanu, a mieszka w Hongkongu, ale jest z Tajwanu. Bo porozmawiałem z nim, że w Hongkongu byłem 2 razy, w Tajwanie też byłem. Taki no starszy pan, ale mówi, że był w tym roku w Polsce i mówi, że był zachwycony po prostu. Że był w Gdańsku, w Gnieźnie, w Warszawie, oczywiście w Krakowie, gdzieś tam jeszcze. Mówi, że być zachwycony. Także fajnie to usłyszeć. Powiem wam tak, że trochę jestem zaskoczony z tym tematem broni tutaj. I zastanawiam się po prostu, czy to nie jest takie, że oni mi tak mówią, żebym ja tak przekazał. A może tak jest faktycznie. Wiecie, może talibowie faktycznie zakazali tego, żeby każdy mógł mieć. Wiecie, co jest ciekawe? Jak to się stało w ogóle, że Ameryka się stąd wycofała? Wiecie, wojna trwa tutaj 20 lat. A tak w sumie, jak pytałem też, to w Kabulu w sumie się też tak za wiele nie działo. Wiadomo, były jakieś tam wybuchy i tak dalej, ale nie było takiej typowej wojny, takiej naprawdę, jak sobie wyobrażać, takiej jak była gdzie indziej. Bo na innych terenach to wiadomo, że się bardzo dużo działo. I w końcu było tak, że talibowie się dogadali z Amerykanami. Było jakieś tam spotkanie i dogadali się, że Amerykanie opuszczą tutaj opuszczą Afganistan po prostu. Tyle, że talibowie muszą podpisać takie coś, że tu nie będą żadne organizowane obozy takie właśnie dla jakichś terrorystów i tak dalej, i tak dalej. I koniec końcem, jak się pytałem Mohameda, to mi mówi, że tak, no że dobra, że teraz talibowie tutaj rządzą, ale tak naprawdę to oni od 50 lat nie mają wojny. 2 lata już to trwa, że nie ma wojny. Wiadomo, tutaj te blokady są wszędzie, ci talibowie są wszędzie z tą bronią i tak dalej, ale on mówi, że jakby patrzeć tak na przestrzeni ostatnich lat, to on mówi, że no, chyba jest po prostu lepiej, no. Bo wiecie, no nie musicie się bać, że zaraz wam coś wybuchnie koło domu i tak dalej. Mówi, że ostatni duży wybuch jakiś tu był, to był 2 lata temu. Nie wspomina jakiś mały, tak wiecie, ale jakiś większy taki. I to jest ciekawe, właśnie czy ci talibowie tak naprawdę zaprowadzili ten taki porządek. Wiecie, tu oficjalnie nie ma ISIS, nie ma Al-Kaidy, nie ma terrorystów. Tak sobie po prostu tak talibowie to trzymają, że tego nie ma tutaj. Albo nie widać. Albo oni wszyscy są właśnie też talibami. Nie wiem, powiem wam, że ciężko mi jest na razie powiedzieć, ale tak naprawdę jak jestem tutaj, to ja nie czuję, że muszę się czegoś obawiać. Jedynie talibów. O dobra, tego się trzeba obawiać. Ich naprawdę, jak patrzycie im w oczy, to widzicie
widzicie coś złego. Ich się boję. Przyznaję normalnie z ręką na sercu, że ich się boję. Ale reszta ludzi, których tutaj spotykam i tak dalej, to są naprawdę fajni ludzie, uśmiechnięci. Każdy wypytuje mnie, co robi i tak dalej. No, nie spotkałem się ani raz z jakąś złą sytuacją, żeby ktoś mnie źle potraktował. Serio. No, tak samo musiałem trochę porozkminiać. Musiałem wam to powiedzieć. No bo tak właśnie, tak jak pomyślę, jaki jest Afganistan? No jest teraz... Kurde, no zaraz ktoś mi powie, że powiem, że jest dobre, a właśnie, że talibowie są, to nie jest za dobre, a szczególnie nie jest dobry dla kobiet. Temat kobiet poruszę, ale to poruszę w ostatnim odcinku. Także jeśli ktoś czeka na to, żebym poruszył ten temat, to na pewno go poruszę i powiem wam, jak oficjalnie wszystko jest, a jak to wygląda tutaj od środka, jakie są moje spostrzeżenia na ten temat. Bo to są też dwie różne rzeczy. No dobra, wygadałem się. Właśnie, przesłuchałem to, co nagrałem. Jestem po prostu mistrzem tłumaczenia. Szok. Fajnie, że pierwsze 5 sekund mówiłem na temat, a później już w ogóle całkiem zbłądziłem. Normalna akcja. Idealny wieczór. Pizzka, prawie z degrasso, ale dobra, bo już jadłem. Serial jakiś hinduski, takie bajki, że szok. No, tak naprawdę muszę zjeść, bo głodny już jestem, a chcę za godzinę zrobić sobie trening, oczywiście. Także trzeba coś rzucić do żołądka. Wiem, że niektórzy powiedzą, że lepiej mogłem na głodny żołądek robić, ale jestem za bardzo głodny. Wtedy nie umiem się. A później po treningu do jacuzzi. Jestem zaskoczony naprawdę, że w hotelu jest jacuzzi w Afganistanie. No, za $50 za noc. Dobra, opuszczam ten piękny hotel. Spędziłem to naprawdę fajny czas. Dzisiaj jest przedostatni dzień w Afganistanie. Lecimy do ostatniego miejsca, czyli do Bamian. Thank you so much. Bye bye. Do Bamian, czyli miejsce, które bardzo, bardzo warto zobaczyć. No bo jest po prostu piękne. Mimo tego, że będzie tam teraz zimno, to i tak myślę, że warto się zobaczyć. Aż warto jest zobaczyć. O. Czekajcie. Mafia. Jesteśmy w kolejnym mieście. What's the name of the city? Maidan Wardak. Maidan Wardak? Yeah. No, dokładnie tu. I tutaj dużo takiego lokalnego życia. Też przejeżdżamy koło starych budynków i widać dziury po kulach. Też wyczytałem wczoraj, znaczy to już sobie wiedziałem wcześniej taką ważną rzecz, dlaczego wojna w Afganistanie dla Amerykanów była taka trudna. Tak ciężko się walczyło właśnie z talibami, ze względu na to, że tu wszędzie są góry. 80% Afganistanu to są góry właśnie. Także wiecie, oni mieli swoje jaskinie, swoje tereny i tak dalej. Dla Amerykanów, którzy nie znali tych terenów, było naprawdę była bardzo ciężka walka. I koniec końcem przegrali. Teraz jedziemy już w miejsce, gdzie się nazywało cmentarzem dla zagranicznych, przez to jak tutaj walczyli właśnie tutaj dookoła wszędzie jakieś górki i tak dalej. Jak ktoś próbował jechać tą drogą, jakiś konwój, no to mieli bardzo duży problem. Z gliny i z kamienia zbudowane. Wszystko rozwalone po wojnie. Wszystkie domy i tak dalej. Patrzcie, jak tutaj wszędzie wzdłuż drogi są takie góry, to oni mieli takie warunki tutaj do walki, żeby się tam chować, strzelać. O, i sam castle?
całej sytuacji, jaka tutaj panuje, trzeba przyznać, że trasy przez Afganistan są naprawdę wspaniałe. Wszystkie te widoki, które nas otaczają, zostaną w pamięci na bardzo długo. Powiem wam, że nigdy nie widziałem chyba takiego koloru gór. Zupełnie coś innego. To w ogóle co kawałek jedziemy, i cały czas się zmienia krajobraz. Zarąbista jest ta trasa. No i moi drodzy, wjeżdżamy do Bamian. Także welcome to Bamian City. Dobra. I think it would not be good because... Dobra, Mohamed wam opowie teraz historię, dlaczego te góry są czerwone. I say the story about this, why this mountain are red. Yes, people believe in, according to some books, that when Genghis Khan attacked Afghanistan, so he captured all the places like Central Asia, north of Afghanistan, but he couldn't come to Bamiyan himself. So he sent his grandson first. His name was Halaku Khan or maybe something. So he was killed here in Bamiyan. And there the troops of Genghis Khan were defeated. So then Genghis Khan was informed, and he decided that I want to take revenge of my grandson, and I will destroy everything. I will destroy the city. I will kill everyone, from animal to child, even toddlers, old, young, women, men. So he attacked Bamiyan city, and he destroyed the city. And people believe, and according to some books, that these mountains are red because of the amount of people were killed here. Like there was a flood of blood, like a genocide occurred here. Okay. So like Genghis Khan did a massacre here. That's why the mountains are red. Okay. That's the cause of blood like killed by Genghis Khan, the human blood. So yeah, this is the story. And there is another city, the same city in the center of Bamiyan. This is like on arrival to Bamiyan, like the gate of Bamiyan. So we will go there as well. That city, that castle also has some interesting story, and I will tell you that later. Okay. No i dobra, jesteśmy właśnie w Bamiyan, miejscowości, do której zmierzaliśmy. Że tutaj zostajemy w hotelu, a dokładnie stąd, jeszcze na to piękne jezioro. Musiałem opuścić kamerę. Na to piękne jezioro to jeszcze mamy stąd ponad godzinę drogi. Zobaczymy, czy będziemy dzisiaj, czy jutro, ale to i tak już wszystko zobaczycie w kolejnym odcinku. No i dojechaliśmy do naszego hotelu, znaczy tak, albo się tu zatrzymamy, albo nie, to się jeszcze wszystko okaże. Mohamed poszedł się targować, żeby jak najlepsza cena była, bo powiedział mi, że on został w samochodzie, bo mówił, że jak pójdę z nim, to cena będzie dużo wyższa. Tak samo w hotelu w Kabulu, w hotelu w Kabulu tak samo. Cena normalnie za noc w tym apartamencie, w którym ja byłem, jest $150, jeśli się rezerwuje przez internet, a on załatwił za 50. Także no, dużo lepiej, dużo lepiej. Zobaczymy, co tu wytarguje. Byś się pytał, czy bierzemy jeden pokój, czy dwa, ale ja to wolę sam być, także bierzemy dwa. Jeszcze teraz, wiecie, przed Afryką, w Afryce będę pewnie większość czasu gdzieś w hostelach sypiał i tak dalej. Także jeśli mogę wykorzystać dzisiejszą noc, chcę się wyspać, bo jutrzejsza noc już będzie na lotnisku. Kolejna też będzie na lotnisku, także 2 noce na lotnisku mnie teraz czekają, także dzisiaj się trzeba wyspać. No i za 3 dni będę w RPA, w Kapsztadzie, gdzie czeka na mnie polo i bardzo się z tego cieszę.
To jest koniec 4. odcinka. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie, że czeka Was jeszcze jeden kolejny świetny odcinek, w którym poruszę temat kobiet. I tutaj pokażę Wam piękny Bamian, który jest miejscem, które każdy turysta powinien odwiedzić i odwiedza w sumie, gdzie była tu kiedyś wielka statua Buddy. Niestety talibowie ją rozwalili. Piękne, no jest dużo ładnych miejsc, które chcę Wam tutaj pokazać, także pamiętajcie, że będzie jeszcze jeden odcinek z Afganistanu. Później albo będzie jeden odcinek z Kataru, albo już będzie Afryka. Wszystko się okaże. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i wciśnijcie przycisk subskrypcja, bo to mi dużo pomaga. Wiecie, że mam swój cel, chcę osiągnąć 1 000 000 subskrypcji, także bardzo mi na tym zależy, a tylko Wy możecie mi w tym pomóc, bo sam niestety tego nie zrobię. Mogę dla Was nagrywać fajne materiały, pokazywać Wam świat, ale to Wy musicie wcisnąć subskrypcję, pisać komentarze i dawać lajki. Dzięki wielkie, pozdrawiam.